My cały czas też na arenie międzynarodowej, bo jak wiecie Państwo, to jest problem międzynarodowy, globalny, ponieważ ci globaliści, ci planiści naszego życia, oni sobie zaplanowali i to już opisali 100 lat temu ponad w różnych publikacjach, jak w książkach Orwella czy Huxleya, że po prostu nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy i będziemy cię monitorować. I teraz powtarza to po tylu latach też Yuval Harari i doradca Klausa Schwaba z Światowego Forum Ekonomicznego. I wszyscy to tak naprawdę ci youtuberzy, blogerzy, którzy mają takie szerokie zasięgi, oni o tym wiedzą, oni cytują te słowa. Ale jak przychodzi do konkretów, jak ja piszę pod ich filmami, a mają naprawdę ogromne zasięgi, po kilkaset, do miliona czasami, do kilkuset tysięcy dochodzi, zaproście nas, to my wam powiemy więcej, jak ten świat wygląda. To niestety nie ma odpowiedzi, ale w niektórych publikacjach, w swoich wystąpieniach oni coś tam, jakimś zdaniem o jakichś falach, o niskich frekwencjach, coś tam wspominają. Owszem, wchodzą na nasze strony, czytają nasze, słuchają naszych wywiadów i tak do opinii publicznej puszczają oko. My tu mamy jakiegoś naukowca na uniwersytecie, zwróćcie się do mnie, to ja już tutaj w domniemaniu was przekieruję do tego pana, on ma wiedzę i tak dalej. Gdyby te osoby tak naprawdę chciały rzetelnie informować, że jest problem i jak on jest duży, to powinny przede wszystkim nie skupiać się na tym, że jak coś powiem więcej, jak wymienię nazwę Stop Z, to mi zamkną kanał, czy po prostu zbanują na jakiś czas, czy stracę monetyzację na YouTubie, tylko po prostu teraz trzeba iść na całość, bo ten program jest już tak szeroko zakrojony, przez dekady przygotowywany, naprawdę od lat 40., 50. przeprowadzano już eksperymenty poprzez programy MK Ultra. Później chipowano fizycznie, wkładano elektrody ludziom do mózgu, i najpierw zwierzętom, ale później ludziom i robił to największy chyba guru spec odkrywania ludziom w mózgach, dr Delgado. I to nie jest żadna teoria spiskowa, to są publiczne materiały, o których się mówi szeroko i pisze. A ci właśnie, czy media, czy ci youtuberzy boją się o tym mówić, bo tak jak powiedziałam, oni mają swoje biznesy, oni sobie zarabiają, są różnymi doradcami, czy to w złocie, czy w jakichś tam innych walutach, kryptowalutach i tak dalej, więc oni uważają, że, to znaczy nie wiem, co oni uważają do końca, ale na pewno nie widzą całej perspektywy tego świata, jak on jest zbudowany i do czego dąży i jak jest daleko ten program. I teraz właśnie, tak jak powiedziałam, chipowano ludzi już od lat w Polsce, od drugiej połowy lat 70. w różnych gabinetach prywatnych. To była ginekologia, stomatologia, laryngologia, ale także w szpitalu normalnym, państwowym, pod narkozą można było otrzymać taki bonus. Więc nie jest to żadna teoria spiskowa, są na to potwierdzenia i ja mam potwierdzenia od lekarzy, profesorów medycyny w Polsce. Jednym z nich, już mogę wymienić, był Zbigniew Hałat. On mi na Harmonii Kosmosu rok przed śmiercią właśnie miał swój występ i mi to potwierdził. Później jeszcze dwóch profesorów mi też to potwierdziło, ale i lekarze, zwykli lekarze. Ale zwykli lekarze z kolei, którzy są zrzeszeni, są też w jakiś sposób blokowani, ja wolę to tak powiedzieć, niż świadomie ktoś tam przez kogoś ustawieni, żeby nie włączyć nas do swojej grupy, bo nie włączono nas do swojej grupy, to jest fakt. Ale teraz jak słyszę rozmowy, to są otwarci, żeby po prostu zrobić konsylium, oni przyjadą. Zobaczymy, zastanawiamy się, tylko potrzebuję ludzi chętnych do pomocy, stworzenia takiej konferencji. I dobrze by było, gdyby nasi lekarze też się otworzyli, tak jak to robią lekarze na Zachodzie, jak w Stanach Zjednoczonych. Oni mają o tyle dobrze, ci targeci z Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza z Targeted Justice, bo mają tam takiego naukowca jak dr Anna Maria Michalska, która jest też ofiarą tych technologii i ona na swoim Substacku wstawia codziennie, bardzo często materiały, bo jest też naukowcem z badań, jak ta krew, nie tylko tych osób, które przyjęły te preparaty, ale także tych, które nie przyjęły, ona zawiera to samo. Także niektórzy się łudzą, mówiąc, a ja nie brałem, bo ja jestem taki mądry i cwany i świadomy i tak dalej. To nie tak do końca.
Krew, tak jak ona wybadała, nie tylko ona robi wywiady z innymi lekarzami, też z Meksyku, z Australii. Potwierdzają wszyscy to samo, że krew zaszczepionych, niezaszczepionych ma to samo. Samo replikujące się organizmy. I oni teraz właśnie w tych dniach, tak jak my tutaj dzisiaj, oni też organizują taką dużą pikietę i konferencję 3-dniową, na którą miał być zaproszony taki największy whistleblower w tematyce kontroli umysłu, właśnie dr Duncan. Dr Duncan napisał kilka książek, a był pracownikiem rządowym, pracował dla służb i on właśnie przygotowywał tą technologię głosu prosto do czaszki, czyli głosu, tak zwanego głosu Boga. I teraz okazało się, że nie mamy już doktora Duncana. Doktor Duncan został wyłączony, ale przedstawił bardzo dużo sensownych, od strony technicznej, jak jest ta technologia przygotowywana. I to ona nie polega tylko na tym, że każdy, kto ma tą technologię, to musi słyszeć ten głos. Niekoniecznie. Może słyszeć i większa część, spora część tych osób targetowanych, oni właśnie mają ten głos, który monitoruje ich codziennie, informuje ich codziennie. Ale można tylko wpływać na myśli i nie potrzeba tego głosu emitować, żeby ta osoba się zorientowała, że ktoś do niej mówi, bo wtedy jest łatwiej wiedzieć, że to nie jest naturalne, że się czuje w głowie jakiś dźwięk, bo nie tylko musi być głos, ale mogą to być jakieś dźwięki wysokie, niskie, zagłuszające też percepcję, myślenie i tak dalej, utrudniające życie. Dlatego tutaj może o książce troszeczkę doktora Duncana, Maćku, chciałbyś powiedzieć, czy o technologiach? To jest książka Roberta Duncana Jak oswoić demona. Tytuł taki trochę amerykański, ale zawartość, że tak powiem, do bólu trzeźwa, ponieważ Robert Duncan, który pracował dla CIA i dla wojska, wyjaśnia tam, w jaki sposób można złagodzić cierpienia związane z kontrolą umysłu. I to jest charakterystyczne, że nie można tego, no nie ma 100% metody, żeby się przed tym obronić. Na takie typowe prześladowanie składa się gang stalking, czyli nękanie przez grupę stalkerów, ataki bronią energii skierowanej i inne manipulacje kontroli umysłu, które ogólnie mają za zadanie zdestabilizować ofiarę. Co jest charakterystyczne dla tych wszystkich ataków? Są one przeprowadzane poniżej, można powiedzieć, progu zaprzeczalności. Jest to jak gdyby wojna hybrydowa przeciwko pojedynczemu człowiekowi. Czyli każdy pojedynczy atak powinien być możliwy do zaprzeczenia, jeżeli zostanie on przez ofiarę jakoś zgłoszony, jeżeli ofiara będzie szukać jakiegoś wsparcia u bliskich, czy będzie donosić na policję, czy spróbuje się z tym zgłosić do prokuratury. Większość ofiar jest określana jako chore psychicznie. Więc dlaczego? Dlatego, że te ataki są dostosowane właśnie mają wyglądać na chorobę psychiczną. Czyli jeżeli ktoś mówi, że sąsiedzi mu przekazują jakieś sygnały, czy że nie dają spać, czy że go prześladują, oczywiście można się zapytać, skąd wiemy, że to nie jest choroba psychiczna. Wiemy stąd, że chociażby prześladowcy celowo uświadamiają ofiarę, czyli sygnalizują jej, że jest nękana poprzez na przykład podrzucanie jakichś symbolicznych takich nękających sygnałów, jak martwe zwierzęta, jak symboliczne cyfry, jak ludzie, którzy relacjonują prywatne rzeczy na ulicy po prostu tej ofiary. I ofiara jest uświadamiana, czyli ofiara funkcjonuje w takiej szklanej bańce, której nie może przebić, bo po prostu jakaś relacja napotka powątpiewanie. Poza tym ludzie nie są zbyt cierpliwi, żeby takie rzeczy badać. Jedną z tych dziedzin z tych dziedzin nękania to są ataki bronią energii skierowanej. Wiemy, że takie rzeczy są faktem, no ze względu chociażby na relacjonowane przez media głównego nurtu sytuację tak zwanego syndromu hawańskiego. Tu jest publikacja Wojskowej Akademii Technicznej
pod tytułem Nowe technologie i urządzenia rażenia elektromagnetycznego w dziedzinie walki elektronicznej. Opisy tych obrażeń, opisy działania tych broni zgadzają się z tym, co relacjonują ofiary, czyli oparzenia, nagłe jakieś bóle w ciele. I to jest, jeżeli to jest skorelowane z innymi takimi zdarzeniami, jak właśnie gangstalking, czy jakieś dziwne problemy w urzędach, w otoczeniu, możemy podejrzewać, że chodzi właśnie o manipulacje związane z eksperymentami. W Polsce czipowano, tak jak powiedziałam, od końcówki lat 70. i były to czipy normalne, czipy fizyczne, które są w naszych organizmach widoczne na niektórych badaniach tomografii czy rezonansu, ale od co najmniej dekady, a nawet prawie że 2, już opracowywuje się nanotechnologie i naprawdę tak maleńkie czipy, nanoboty, które mamy ich miliony nawet w organizmie i one są podawane już dzisiaj to w różny sposób, poprzez kroplówkę, strzykawkę, żywność, wodę, ale i z powietrza. I tutaj na naszej stronie też Państwo znajdziecie materiały specjalistów, którzy też pracowali dla DARPy, którzy pokazują na podstawie swoich tutaj doświadczeń i swojej misji zawodowej, którą spełniają, jak to wszystko wygląda, że to jest faktem, że można rozpylać w powietrzu i my to wdychamy i mamy w organizmie już te nanoboty. Także jeżeli ktoś się tutaj mówi, że on pod to nie podlega, bo to i tutaj się dystansuje od nas, to jest taka iluzja i jego dobre samopoczucie może mu to, albo brak wiedzy pozwala na takie myślenie. Ale jeszcze tutaj dodam do książki, warto też powiedzieć o książce doktora Hammera o germańskiej medycynie, którą on wynalazł i on tutaj opracował metody, ale też był naukowcem różnych urządzeń wspomagających organizm. I on właśnie mówił na temat, głównie zajmował się tym samoleczeniem i uważał, że nie ma nowotworów złośliwych czy niezłośliwych, to jest po prostu wszystko w naszym mózgu i jeżeli przeżywamy traumę, i to udowodnił i to opracowane, ten schemat działania i leczenia ludzi przejęli oczywiście ta pewna nacja i u nich nie ma zgonów praktycznie na nowotwory, a na całym świecie są, bo podaje się chemię i inne rzeczy, które niszczą dodatkowo organizm. I dlatego jest tyle zgonów, a tam nie ma zgonów. I on jeszcze tutaj za to opracowanie tej swojej medycyny został wygnany, był na banicji i tam zmarł. Doktor Rick Geert Hammer. I on właśnie jeszcze powiedział w tej książce swojej, on zmarł w 2017 roku. I on tutaj pokazywał to, o czym my mówimy, że chipowanie jest faktem i było faktem. I on też tutaj, zaraz Państwu fragment przeczytam z jego publikacji, że co on pisze. I to są te niepomyślne wieści, do których on też dotarł, że w USA uchwalono i wdrożono ustawę, która od marca 2013 roku obliguje każdego obywatela USA korzystającego z publicznej służby zdrowia, poza pacjentami prywatnymi, jeszcze wtedy tak było, których jest tylko 3%, do noszenia pod skórą chipu identyfikacyjnego. Ustawa ta została uchwalona w Kongresie w USA w 2004 roku. I on tutaj pisze, Żydzi mają swoich własnych lekarzy, więc ich ta ustawa nie dotyczy. Podobnie jak to było z wszczepianiem chipu świńskiej grypy, to tak było i tutaj też zasługa już świętej pamięci na naszym poletku polskim Marka Podleckiego i takiej dziennikarki ze Szwecji bodajże, Jenny Burgemeister i doktora Bejna, takiego blogera, który też publikował w tamtym czasie, to był rok chyba 2009, że u nas w Polsce nie dopuszczono do zakupu tych szczepionek, gdzie mieliśmy już wtedy mieć podane to, co teraz nam podano. Ale co on jeszcze tutaj pokazuje, dr Hammer, i odnośnie tych chipów, co one mają, tak? My to wiemy, bo my to mamy też takie zdjęcia i może tu pokażę to kamerę, gdzie można wykryć, tak? Gdzie można znaleźć, bo on dostawał do swojej kliniki
zdjęcia różnych pacjentów badań tomografii, gdzie pokazywał, że można je mieć w różnych częściach ciała, w ręku, na ręku, gdzieś tam na kręgosłupie, tutaj na przykład czy w miąższu wątroby, w macicy i tak dalej. Ludzie podważają czasami nam, że jakie chipy, teraz nie trzeba chipów. Owszem, teraz nie trzeba, bo jest nanotechnologia, która jest praktycznie niewykrywalna i niewidoczna przy badaniach, ale ma takie same funkcje, a jeszcze większe nawet. Ale te chipy są dla nas dowodem i my powinniśmy jako ofiary się tego domagać od rzetelnych badań od lekarzy. Jeżeli chodzi na przykład o te starsze roczniki. I teraz odnośnie już tej nanotechnologii, to też trzeba wiedzieć, że cały świat już tak naprawdę, wszystkie te takie prestiżowe, naukowe laboratoria zajmują się tą syntetyczną biologią, czyli całą taką dyscypliną inżynieryjną w związku z kontrolowaniem i przeprowadzaniem w naszym organizmie zmian, różnych zmian, które będą wpływały na naszą inwigilację. I tutaj wiodącym krajem są w tej rozwoju tej biologii syntetycznej Stany Zjednoczone niestety. I tak jak zaznaczamy często w swoich programach, że dzisiaj wszyscy mogą być już inwigilowani, tylko nie zdają sobie sprawy. I o tym mówi właśnie bardzo często Elon Musk czy Yuval Harari, że mają już wszystko opracowane, a nasi blogerzy, nasi youtuberzy nawet, którzy deklarują się takimi wolnościowcami, no tak jak powiedziałam, nie chcą wejść w ten temat. Nie może im przez usta przejść słowo mind control, stop Z, tortury elektroniczne, bo to są niewyobrażalne tortury. Chociażby słysząc ten głos prosto do czaszki każdego dnia, takie osoby są ośmieszane, są wyzywane, komentuje się ich najbardziej intymne czynności codzienne. Więc jak można żyć z takim dodatkiem, z takim stresem w ciągu całego dnia? Już pomijam fizyczne tortury, bo one są też tragiczne, bo też mi nadsyłają ludzie różne zdjęcia poparzeń laserami czy jakimiś innymi mikrofalami skórę po prostu. I to są też bardzo bolesne rzeczy, ale chyba nic tak bardzo nie wpływa na jak właśnie to psychiczne, nie boli jak właśnie te psychiczne doznania, bo one się praktycznie, są trudno gojące się rany, najtrudniej. I dlatego mnie zastanawia, ja już pomijam rządzących, bo wiadomo, że oni są wytypowani do tego rządzenia poprzez to, że już to coś mają, tak jak też w innych programach mówiłam o tym, z Ewą Pawelą nawet, przy omawianiu książki Harp Jerry'ego Smitha Najniebezpieczniejsza broń świata, że oni, żeby doszło to tak daleko, że dzisiaj mogą już hakować każdy umysł każdego człowieka, to musieli przez dekady się przygotowywać i najpierw musieli sobie przygotować tych swoich decydentów, którymi teraz zarządzają, a którzy zarządzają nami w każdym kraju i są naszymi przedstawicielami. I tak samo jest z politykami, z posłami. My do wszystkich się zwracaliśmy i oni wszyscy nabrali wody w usta, chociaż wiemy, że niektórzy wiedzą, ale tak jak obserwuję takich aktywnych czasami dzisiaj, to widzę to, bo po prostu umiem to już odróżnić, kto jest sterowany, a kto nie poprzez doświadczeniach dużych z najbliższymi w mojej rodzinie. Więc wiem, jak wygląda osoba sterowana kompletnie, jak jest wyłączana i włączana do świadomości, więc to jest widać to też po oczach. Więc widzę po tych politykach, po tych posłach, że są po prostu marionetkami, tylko nie zdają sobie z tego wszyscy sprawy. Im się wydaje, tak jak tym wszystkim youtuberom, że oni sobie teraz zarabiają i coś tam nie mogą mówić o tych trudnych sprawach, tylko tak ogródkiem, tak ubierać ładne, okrągłe słówka, bo tak jest wygodniej, bo z obawy, że mi tutaj coś zamkną. Zabierają wam i waszym rodzinom to, co macie najważniejszego. Zabierają wam wasze najskrytsze myśli. Sterują tymi myślami i wprowadzają nowe, inne zachowania, które wy odbieracie, że to są wasze. Wam się myśli, że to wy myślicie i wybieracie taką ścieżkę życiową, a nie inną. Niestety my to wiemy
ponieważ wiemy, z czym się urodziliśmy, z jakimi predyspozycjami, z jakimi możliwościami intelektualnymi rozwoju i możemy to sobie sprawdzić poprzez różne są środki dostępne, co niektórzy wyśmiewają. Jest to astrologia chociażby, to dawniejsza królowa nauk, którą nie bez przyczyny wycofano ze szkół, żeby ludzie nie mieli świadomości, kim są, jakie mają możliwości, co mogą rozwijać i swoje dzieci od kołyski już praktycznie ukierunkowywać w tym, z czym są dobre. Więc oni to wszystko, system dzisiaj przy algorytmach sztucznej inteligencji i przy zhakowaniu naszych fal mózgowych, a przede wszystkim naszego DNA, bo to się opiera na DNA głównie, mogą już przez komputery kwantowe, komputer jest centralny komputer w Kalifornii i o tym też kiedy zrobię wkrótce nagranie i podam linki, kto o tym mówi. Jest to komputer adiabatyczny o mocy obliczeniowej na 7 miliardów mózgów i on, to nie jest żadna fikcja i teraz po to w niektórych krajach brakuje różnej elektroniki, ponieważ dostosowują te mniejsze komputery, które będą się łączyły z tym dużym i potrzeba różnych części, różnych środków i tak dalej. Więc system jest naprawdę przygotowany, żeby każdego pojedynczego człowieka kontrolować. I my poprzez doświadczenia na tak zwanych darmowych królikach doświadczalnych od dekad, bo u nas są osoby, które na przykład z głosami prosto do czaszki są już od lat 90., a nawet wcześniej, już są ofiarami, no to pomyślmy sobie, jak od 30 lat, od 3 dekad w sztucznej inteligencji, czy w ogóle w informatyce, elektronice, to wszystko przyspiesza. Dzisiaj to jest tak jak właśnie Ray Kurzweil. Swoją wypowiedź dał do filmu Matrix, a ja Państwu polecam ten film sobie obejrzeć raz jeszcze. Tam jest dużo ciekawych kwestii i właśnie taki dopisek do tego filmu, który powstał zaraz po projekcji. I tam się wypowiadali też różni specjaliści różnych zawodów, filozofowie, informatycy, medycy. I między innymi ten sławny futurolog Ray Kurzweil, gdzie on właśnie już wtedy powiedział, że jest już wszystko tak dokładnie przygotowane, że można wpływać poprzez te mikroorganizmy, które się wprowadza już wtedy do organizmu. To było 20 lat temu, tak, około ta książka powstała, bo film wtedy powstał. I on już to wszystko dokładnie opowiedział i zrobił o tym nagranie, przytoczę jego dokładne słowa. Także to już jest prawie ćwierć wieku, kiedy oni już to mieli opracowane, więc pomyślmy sobie teraz, jak daleko mogło to zajść. Że ktoś mówi, że nie wierzy, że można wpływać neuronalnie na czyjeś neurony, technologicznie na czyjeś neurony, no po prostu jest laikiem i nie ma żadnej wiedzy. Polecam naprawdę dużo czytać w tej tematyce, bo materiałów jest cała masa. Wystarczy tylko wejść do internetu i poczytać. Robert Duncan pisze, że nie ma 100% metody, ale są ludzie, którzy stosują, podaję szereg przykładów, są ludzie, którzy stosują stosują metody ochrony przed promieniowaniem, czyli metody pasywne, czyli jakieś zasłony z jakiegoś metalu, czy metody takiej aktywnej, czyli zagłuszacze sygnałów. No i także przede wszystkim mi się wydaje, że najważniejsza jest obrona mentalna i psychiczna, czyli takie zrozumienie tych ataków, żeby nie poddawać się autodestrukcji, ponieważ ofiara osaczona takimi metodami, jeżeli nie jest w stanie skontaktować się z otoczeniem, nie jest w stanie przekazać tego w sposób czytelny, zresztą to ludzie i tak w to raczej nie wierzą, to ona zaczyna sama się gubić i często sama sobie szkodzi. To jest taki sposób doprowadzania człowieka do autodestrukcji. Izolacja w otoczeniu, rozbicie rodziny, odwracają się przyjaciele, no bo jeżeli ktoś mówi o takich rzeczach, to też nie zawsze to przeważnie jest to niezrozumiałe. Jaka jest nasza ostatnia akcja, jeżeli o tą grupę międzynarodową, którą tworzymy wspólnie z innymi stowarzyszeniami i w Europie, i na całym świecie? No to właśnie tutaj pod przewodnictwem naszego takiego głównego światowego aktywisty Mojmira Babaczka, który jest sygnatariuszem, był Karty 77 swego czasu, działacz już naprawdę
wielu pokoleń dla wolności i swobód obywatelskich. I właśnie przygotował z innymi tutaj organizacjami, stowarzyszeniami taki list do mediów. Na 26 sierpnia zrobiliśmy tą akcję i w każdym kraju wszyscy mieliśmy wysyłać do głównych mediów, radia, prasy, telewizji, właśnie ten list przygotowany, taki artykuł z materiałami na temat różnego rodzaju właśnie już tutaj tych wpływów na nasz system nerwowy, na sterowanie naszymi myślami. I właśnie zaczyna się to, ja może taki fragmencik tylko tutaj zacytuję z tego maila. Zaczyna się tak, czy możemy zachować demokrację i ocalić wolną wolę? I tutaj pan Mojmir w swoim artykule pisze tak. W roku 2000 panel do spraw oceny opinii naukowych i technologicznych STOA Parlamentu Europejskiego opublikował badania zatytułowane Technologie kontroli tłumów, w którym napisano, że w październiku 1999 NATO ogłosiło nową politykę dotyczącą broni nieśmiercionośnej i jej miejsca w arsenałach sojuszniczych. Najbardziej kontrowersyjna nieśmiercionośna technologia kontroli tłumu i przeciwpancernej proponowane przez USA to tak zwana broń częstotliwości radiowej lub broń energii kierowanej, która może manipulować ludzkim zachowaniem na wiele niezwykłych sposobów. Największe obawy budzą systemy, które mogą bezpośrednio oddziaływać na ludzki układ nerwowy. Chodziło tutaj o to, żeby zmusić, wywrzeć presję na Parlament Europejski i na wszystkie media na świecie główne, które powinny zająć się tym tematem, bo to jest temat numer 1. Bez tego wszyscy będziemy sterowani jak marionetki, tylko że do tych ludzi nie dociera. A dlaczego nie dociera? Dlatego, że ja uważam, że ich DNA, ich fale mózgowe są już skopiowane i właśnie podłączone, bo od tego się zaczyna, od mediów, bo od nich zależy nagłośnienie sprawy i jakiegoś problemu. A jeżeli oni mają w ręku media, no to mogą oddziaływać na tłumy, na masy. I dlatego teraz dostają materiał z odpowiednimi linkami, jak daleko kto już ingerował, informował w Parlamencie Europejskim, na świecie, do prezydentów, do różnych instytucji praw człowieka i w związku z pokazaniem, jak te technologie się rozwijają i też kto o nich mówi, jacy specjaliści, jeżeli oni nie zareagują na to, na ten artykuł, na te informacje, to wtedy wszyscy ci, do których ten mail był wysłany, ja wysłałam też do głównych wszystkich stacji telewizyjnych, radiowych i prasy i tutaj inni koledzy od nas też i tak samo na całym świecie do swoich mediów wysyłali i wtedy opublikują to na Global Research, na takiej stronie, gdzie właśnie Mojmir Babaczek też publikuje tam dużo materiałów. Także już tak na koniec dodam jeszcze, że wszyscy się zastanawiamy i tutaj ludzie, kto tworzy ten system, kto za tym stoi. Niektórzy określają to tak ogólnie jako jakaś bestia. Wiadomo, że to są ludzie, którzy służą najciemniejszej stronie, wyznawcy satanizmu, okultyzmu i tak dalej, i że jest to w dużej mierze masoneria i z jakich kręgów się oni wywodzą głównie, to też wiadomo, którzy uważają się za naród wybrany i tak dalej. I teraz właśnie dostałam taką książkę, którą bardzo też polecam. To jest książka napisana, ja jeszcze nie przeczytałam całej, ale z tym, co tutaj jest zaznaczone, to no, wszystko możemy potwierdzić. Jest to książka doktora Mieczysława Skrudlika z 1934 roku, publikacja, teraz wznowiona przez wydawnictwo Winros. My od strony technologicznej przygotujemy jeszcze artykuł pokazujący jasno, że technologie neuronalne są już bardzo zaawansowane i mogą wpływać praktycznie na każdego człowieka. To na razie w zasadzie tyle, bo wyczerpaliśmy swój limit czasowy tutaj. Dziękujemy Panu bardzo za udział, za wspomaganie nas w tym trudnym temacie i będziemy informować jeszcze Państwa tak samo na naszej stronie, może nie do końca, chyba że ją uruchomimy, ale na naszym kanale
elektroniczny tortury Stop-Z. Dziękujemy Państwu bardzo. Tak, jest. Ona będzie aktualizowana, tylko musimy zrobić nową zakładkę do tej strony, bo na tamtej coś tam nie działa, ale wkrótce się tym zajmiemy i będziemy zamieszczać nowe materiały. Dzień dobry Państwu, kłaniam się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Proszę Państwa, jestem na konferencji Stop-Z, a ze mną jest... Zbigniew Wojtkowiak, reprezentuje Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Stop-Z. Proszę Państwa, przed chwilą obejrzeliście Państwo, jak pani prezes tego stowarzyszenia opowiadała o tej kontroli umysłu, mówiła o najnowszych wydarzeniach z tym związanych. Natomiast Pan ma informacje, jak temu zapobiec, jakie są teraz najnowsze trendy, które pozwalają ludziom uchronić się przed tego typu działaniami. Tak, uaktywniło się środowisko tak zwanych targetów USA, czyli amerykańskich ofiar kontroli umysłu. Wystąpiło ono z pozwem wobec władz Stanów Zjednoczonych. Środowisko to wystosowało apel do środowisk lekarzy i prawników, który spotkał się z zainteresowaniem grup buntowniczych wśród tych zawodów. Między innymi pani doktor Anna Michalca, tak się podobno to czyta, zaproponowała ofiarom kontroli umysłu zastosowanie pewnych medycznych metod i wśród różnorodnych środków wskazała szczególnie na 3. Na środek o nazwie EDTA łączony z witaminą C i błękit metylenowy, który podaje się w niektórych luksusowych klinikach onkologicznych i w połączeniu z oddziaływaniem prądu, oddziaływaniem mikrofalowym potrafi on rozbijać guzy. Zdaniem pani doktor. Jest to jej metoda, ja tylko przytaczam, cytuję informację. Jedną z metod, którą mogą się chronić ci, którzy zostali zaatakowani tą energią skierowaną i tymi... Jest to jedna z najsilniejszych metod na rozbijanie struktur, które tworzy w naszym organizmie grafen i różnego typu zanieczyszczenia jak plastik, które to tworzą rodzaj odbiornika, rodzaj anteny. Tworzą się bardzo ciekawe, pod mikroskopem widoczne wzory przypominające te z kalejdoskopu i to jest rodzaj anteny. Ludzie, ciała ludzkie, organizm staje się odbiornikiem. Zastosowanie tej metody potrafi osłabiać, rozbija te struktury w naszym organizmie. Dziękuję. Czy pani prezes chce coś dodać może? Potwierdzam to wszystko, co mówi kolega Zbyszek, ponieważ ja śledzę doktor Annę Michalczę i tak samo jak i inne osoby ze stowarzyszenia, ponieważ ona zrobiła naprawdę świetne nagrania i też podaje, gdzie jest już podawany grafen, tak samo w insulinie. I na moim kanale na naszym kanale jest też materiał z doktor Anną i tam, gdzie opowiada, jak ona została zaatakowana tą bronią neuronalną, jak jej wytworzono w umyśle obrazy, że pod jej blokiem czy domem stoją służby, policja, FBI i ona zaczęła się ciąć, bo się bała tego. Zrobiła to fizycznie i nagle uważa, że jakaś siła po jakimś czasie miała rany cięte, krew się z niej lała, to zostało zablokowane. Uważa, że jakaś siła wyższa jej pomogła. Ona pół roku dochodziła do siebie, wyszła z tego i dalej może prowadzić tą działalność. Czyli ja też tak uważam, że musi mieć jakieś moce nad sobą, że pomimo takich doświadczeń jak ona dalej publikuje, dalej robi badania, pokazuje te materiały, co widzi pod tym mikroskopem z tej krwi i osób zaszczepawionych i nie. Różnie to wygląda i nie ma reguły. Wszyscy to mają, jak ona twierdzi. To są samoreplikujące się organizmy i właśnie na to, co powiedział Zbyszek przed chwilą, są te materiały jak FDDA i można to w jakiś, tak samo jak błękit metylowy, że to jakoś tam pomaga. Jeszcze są tam różne dodatki, o których ona też mówi. Warto wchodzić na tego Substacka dr Anny Marii Michalczej, bo jest to rzetelny, uważam, materiał.
Dziękuję pani prezes. Wiem, że macie teraz walne zgromadzenie stowarzyszenia. W takim razie życzę owocnych obrad i do usłyszenia i zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Dziękujemy jeszcze raz panie redaktorze Dziękuję. za przybycie. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zwykle życzymy państwu miłego dnia.